Dzisiaj chciałbym się z Wami podzielić bardzo ważną kwestią dla mnie, bo po prostu wreszcie do mnie dotarło, że chcę być osobą niepalącą i tutaj podjąłem już pierwsze kroki w tym zakresie, ale chciałem Was także serdecznie poprosić o pomoc. Przy okazji, bo wielu z Was pytało mnie o to w prywatnych wiadomościach, postaram się także tutaj powiedzieć co nieco o moich doświadczeniach z IQOS-em. Żeby zdobyć papierosy, nie zabija się ludzi, żeby zdobyć Przepraszam bardzo, ja chciałem sobie... O szkodliwości palenia nie będę się tutaj rozwodził, bo dość sporo na ten temat powiedziałem w sierpniowym filmie, kiedy to zdecydowałem się porzucić tradycyjne palenie papierosów na rzecz IQOS-a. I tutaj wiem, że obiecałem wtedy, że nagram po 3 tygodniach film z użytkowania i z tego, co myślę o IQOS-ie. Przyznam, że odkładałem nagrywanie tego filmu, gdyż po prostu kupując IQOS-a miałem chyba większe oczekiwania i liczyłem na jakiś taki efekt wow, którym będę mógł się podzielić ewentualnie po tych 3 tygodniach. Teraz, po ponad 100 dniach użytkowania, mogę już też znacznie więcej powiedzieć, co ja o tym wszystkim myślę. Jeżeli chodzi o plusy IQOS-a, to zdecydowanie zauważyłem, że przestało boleć mnie gardło, zniknął mi poranny kaszel, dużo lepiej mi się oddychało. To były te 3 rzeczy, na których najbardziej mi zależało w momencie, kiedy rzucałem tradycyjne papierosy. Do tego oczywiście nie śmierdziałem dymem papierosowym, bo ten dym IQOS-a jest trochę mniej uciążliwy, ale też jakiś jest. Urządzenie jest dość wygodne w obsłudze, dość ładnie też wygląda. Jeżeli chodzi o ładowanie, to tutaj nie ma specjalnego problemu. Prawie nigdy nie miałem sytuacji, że rozładował mi się on w pełni i byłem z tego powodu wkurzony. Jeśli chodzi o minusy tego urządzenia, to z biegiem czasu jego zapach, mimo czyszczenia, stawał się coraz bardziej popcornowy i nie przeszkadzało mi to jakoś bardzo, ale było po prostu dziwne. Jeżeli chodzi też o same wkłady, a były 4 do wyboru, tak naprawdę smakował mi jeden, czyli lekko mentolowy. Pozostałe były dość dziwne w smaku, ale co najgorsze, czasami jak się wkładało ten wkład tego Hitsa do urządzenia do IQOS-a, nie dawał takiego dymu jak powinien, a czasem prawie w ogóle. Czasem pomagało delikatne przekręcenie Hitsa i wtedy się uzyskiwało jakiś ten dym, ale ogólnie to było denerwujące, chociażby pod względem tego, że trzeba na nowo ładować urządzenie, coś tam nie działa i tak dalej. Przez większość czasu także nie miałem pod domem sklepu, w którym mógłbym kupić Hitsy, więc musiałem podjeżdżać parę przystanków albo po prostu pamiętać, żeby kupić sobie zapas, chociażby wracając z pracy. Niedawno w listopadzie w sklepie pod moim domem pojawiły się Hitsy, więc ten problem zniknął i myślę, że dla większości użytkowników IQOS-a Hitsy gdzieś tam za chwilę będą także pod domem, bo po prostu zwiększają oni sieć swojej dystrybucji. Największą wadą IQOS-a jest to, że cały czas jest się palaczem i że trzeba mieć to urządzenie, trzeba kupować nowe wkłady. Czasami jest też tak, że po prostu na imprezie przyjdzie ochota na tradycyjnego papierosa i weźmie się od znajomego, czy po prostu nie mając możliwości kupienia Hitsów, kupi się tradycyjne papierosy. W ten sposób cały czas jest się jednak przywiązanym do tego i tak naprawdę uzależnionym, bo po prostu jak nie mamy wkładu, nie mamy urządzenia, urządzenie się rozładowało czy coś, jesteśmy źli. Niedawno nadszedł ten dzień i z którego bardzo się cieszę. W sobotę od 9 do 23 byłem poza domem. Po prostu dorabiałem sobie na takim jednym evencie i tego dnia wychodząc z domu miałem tylko 4 Hitsy i stwierdziłem, że po prostu jak one mi się wykończą, wypalę je wszystkie, to po prostu nie kupię sobie nowych, będę na tym evencie, nie będę miał możliwości wyjść za bardzo, zakupić i po prostu zobaczę, jak to ze mną będzie. Główną motywacją był fakt, że nie chcę wspierać finansowo czy w jakikolwiek sposób przemysłu tytoniowego. Wkurza mnie po prostu bardzo, że jest on legalny w sytuacji, kiedy bardzo trudno jest znaleźć jakiekolwiek korzyści z palenia papierosów dla jednostki czy dla społeczeństwa, a w tym samym momencie dużo bezpieczniejsze grzybki czy konopie są nielegalne, można za nie pójść do więzienia, a jak wiemy przynoszą one dużo większe korzyści zdrowotne czy rekreacyjne dla jednostki czy dla społeczeństwa. Jaka tu jest sprawiedliwość? Nie ma tej sprawiedliwości, więc dlatego rezygnujemy z przemysłu tytoniowego. Dlaczego warto zrezygnować? Bo mają po prostu beznadziejny stosunek jakości do ceny, a także znikome efekty w porównaniu z innymi znanymi nam dużo bezpieczniejszymi substancjami. Do tego tak naprawdę tylko o papierosy zdarzało mi się wychodzić w środku nocy do jakiegoś tam monopolowego, czy po prostu być wściekłym, kiedy byłem na zadupiu i skończyła mi się paczka papierosów. Tak naprawdę z wszystkimi innymi substancjami, które miałem, było z reguły tak, że było fajnie w momencie, kiedy były. Jak ich nie było, to trudno.
kiedyś tam się pojawiły. Jak to nagrywam, jest już wtorek i minęło dokładnie 72 godziny od momentu, kiedy wyrzuciłem ostatnią paczkę. I ja tutaj wierzę, że tak naprawdę wszystko siedzi w głowie i że trzeba po prostu siebie samego przekonać, że się bardzo tego chce, że to jest własna decyzja, że nie jest tak, że ja po prostu z czegoś rezygnuję, tylko po prostu teraz, w tym momencie jestem osobą niepalącą, jestem osobą, która nie kupuje papierosów, jestem osobą, która nie kupuje hitsów, czy po prostu nie wspiera przemysłu tytoniowego. To cokolwiek będę o sobie myślał, to tak naprawdę musi być po prostu to, że ja tak chcę, że ja to podjąłem, że to nie jest dlatego, że chcę ze względów zdrowotnych, czy jakichkolwiek, takich, bo ktoś mi powiedział, ej, rzuć palenie, bo zginiesz. Nie, to jest po prostu to, że ja tego chcę. W ten sposób nie będzie jakiejś takiej wielkiej straty, nie będzie poczucia straty, a poza tym nawet samo mówienie, rzucam palenie, rzucam, czyli po prostu cały czas to rzucam i nie wiadomo, czy ja to rzucę. Zawsze tak się mówi. Lepiej powiedzieć, jestem osobą niepalącą i nawet jeżeli zdarzy ci się zapalić na imprezie, czy po prostu ktoś ci da dymka, czy ten tytoń będzie w jakimś fajniejszym czymś, trudno, no zdarzyło ci się wtedy, ale po prostu dalej, jak się obudzisz, po prostu jesteś osobą niepalącą, której zdarzyło się zapalić, no bo się zdarzyło. Więc jeżeli będę tak o sobie myślał, wierzę, że osiągnę w tym sukces, bo tutaj tak naprawdę jest tak, że myślę, że próbuje nam się wmówić, i to w reklamach, i w filmach, i gdziekolwiek, że rzucanie palenia jest czymś bardzo trudnym, że nie wiadomo czego potrzeba, nie wiadomo jakiego wysiłku i tak dalej. No, powiem tak, z mojego doświadczenia wynika tak, że te pierwsze dni wcale nie są takie trudne. Nie ma tu jakiegoś wielkiego głodu nikotynowego czy czegoś, że nas skręca i nie wiadomo co się dzieje. Oczywiście pojawiają się myśli, że chętnie zapaliłem papierosa. Jest to związane tylko i wyłącznie z tym, że w danych okolicznościach, w danym miejscu po prostu papieros pojawiał się przez ostatnie naście lat. 10 lat chyba wtedy zapaliłem pierwsze papierosy. Więc jeżeli przez 10 lat, z przerwami oczywiście, bo już zdarzało mi się rzucać, w danym miejscu paliłem papierosa, albo z danymi ludźmi paliłem papierosa, to oczywiście, że taka myśl się pojawi. Ale po prostu warto wtedy pomyśleć, że teraz jestem osobą niepalącą i po prostu stać sobie i tyle. I tak jak wam powiedziałem, w swoim życiu nie paliłem już przez różne okresy czasu. Najczęściej rzucenie palenia wynikało z jakichś przełomowych momentów w moim życiu, albo po prostu dlatego, że miałem ochotę, stwierdzałem, że papierosy nie są teraz dla mnie. Niestety zdarzało mi się wracać, no jak widzicie, bo nagrywam ten film, więc wróciłem. Ten powrót do tego też najczęściej był w sytuacjach, kiedy po prostu albo coś złego stało się w pracy i po prostu byłem wkurzony i kupiłem paczkę, albo byłem właśnie w zajebistym momencie mojego życia, na jakichś fajnych wakacjach ze znajomymi i po prostu chciałem mieć paczkę na imprezie, bo będę miał imprezy, paczka i tak dalej. Po prostu stare schematy, które kojarzą się z paleniem, powodowały, że po kilkunastu dniach, po tygodniu, czy po parunastu miesiącach wracałem do palenia. Dlatego dla mnie szczególnie ważne jest teraz, żebym nie zapomniał tej myśli, którą mam teraz w głowie, tej wewnętrznej motywacji, tego przeczucia, że dam radę i że to jest po prostu moja decyzja. Dlatego chciałem was bardzo serdecznie poprosić o pomoc i o wsparcie. Tak naprawdę każda wasza łapka w górę będzie dla mnie pożegnaniem się z jednym papierosem i będzie takim mega wsparciem, więc tak naprawdę przyjmując, że paliłem 20 paczek dziennie, matko boska, 20 papierosów dziennie, to 20 łapek w górę to jest jeden dzień, którego deklaruję się, że nie będę palił. Mówi się, że 21 dni wystarczy, żeby zmienić jakiś nawyk i łatwo tutaj policzyć, że 420 łapek to jest 21 dni. I wierzę, że tyle łapek w górę osiągniemy. I w ten sposób deklaruję się już teraz wam, że nie będę palił do jakiejkolwiek daty, jaką sobie obliczymy dzięki waszym łapkom w górę. Tak naprawdę nie wiem, czy kojarzycie, jest jeszcze taki jeden program. Oj, był on dawno temu na jedynce, to była Decyzja należy do ciebie. Tam po prostu telewidzowie decydowali o tym, co ma dalej zrobić bohater. Więc oczywiście, skoro są łapki w górę, dajemy też łapki w dół. Jeżeli uważasz, że powinienem nadal się truć, powinienem nadal palić, wydawać pieniądze, wspierać przemysł tytoniowy, możesz dać oczywiście łapkę w dół. Każda łapka w dół niweluje łapkę w górę, więc w ten sposób 20 łapek w dół, no to jest jeden dzień palenia
więcej. Dzięki tym łapkom w górę i łapkom w dół ustalimy wspólnie termin, do którego deklaruję się, że będę osobą niepalącą. Nie będę kupował hitsów ani żadnych tam papierosów. Dlaczego chciałbym z wami podjąć to wyzwanie? Bo po prostu wierzę, że w momencie, kiedy stracę tą moją wewnętrzną motywację, kiedy coś tam będzie w moim życiu takiego, że po prostu te papierosy znowu wydadzą mi się atrakcyjne, pomyślę, że każdego dnia wspiera mnie wtedy 20 osób. 20 realnych osób chodzących w tym świecie i tak dalej, żyjących, potwierdziło, że ta moja decyzja jest słuszna i że chcą mnie w tym wspierać. To jest naprawdę psychologicznie bardzo duży zastrzyk energii i dodatkowej motywacji. Co więcej, oczywiście nagrywając ten film, mówiąc publicznie o tym, że rzucam palenie, dużo trudniej będzie mi się z tego wycofać i robię to specjalnie. Dlatego tak naprawdę zawsze, jak próbowałem rzucić palenie w przeszłości, zawsze informowałem o tym moich znajomych, bo chociażby wtedy na imprezie, czy w jakiejkolwiek innej sytuacji, ciężej mi było zapalić. To jest oczywiście o tyle ryzykowne, że w momencie, kiedy bym się złamał i kiedy by mi to nie wyszło i tak dalej, kiedy bym zaczął palić, bardzo to siada na motywacji, na pewności siebie, na tym, że kurczę, zawiodłem, jestem beznadziejny, takiej nawet prostej rzeczy nie jestem w stanie zrobić, a przecież tyle ludzi o tym wie, że ja rzucałem. Liczę jednak, że takiej sytuacji nie będzie i że będę już osobą niepalącą. Dziś przeczytałem wypowiedź jakiejś pani terapeutki, która mówiła, że co miesiąc 440 000 osób w Polsce próbuje rzucić palenie i 96% z nich po roku niestety wraca do palenia, więc wierzę, że dzięki temu filmikowi, dzięki waszemu wsparciu będę w tych 4%, które nie wrócą do palenia po roku, czy nie wrócą nigdy. I tutaj będę wdzięczny, jeżeli w komentarzach napiszecie jakieś tipy, które mogą mi się przydać, a także wasze historie, jak rzuciliście palenie. To wszystko działa mega motywująco i na pewno pomoże mi pozostać w moim postanowieniu. Tutaj dziękuję oczywiście serdecznie też wszystkim, którzy wspierają mnie na Tip and Donation i mogę wam teraz powiedzieć i zagwarantować, że wasze wpłaty nigdy nie zostaną wydane już na tak beznadziejną substancję, jaką są papierosy, a te nadragi, które od was otrzymuję, zostaną wydane na zdecydowanie lepsze rzeczy. Dziękuję wam jeszcze raz serdecznie, że mnie oglądaliście. Wkrótce będzie normalny film. Dzięki wielkie, trzymajcie się mocno, cześć!